Pistolet wojskowy wzór 33. Pistolet ten jest licencyjną kopią radzieckiej tetetki wzór 33, czyli tulskiego Tokariewa. W 1948 roku Polska otrzymała od ZSRR licencję na produkcję tej broni i w tym samym roku rozpoczęła się jego produkcja w zakładach metalowych Łucznik. Pistolet był produkowany do końca lat 50., po czym w latach 60. został zastąpiony pistoletem P64 Czak, ale o tym w kolejnym filmie. Wracając do PW wzór 33. Przez pierwsze 2 lata, czyli w roku 1948 oraz 1949, pistolet był wytwarzany w takiej formie, jak tutaj Wam prezentuję. Co jest charakterystyczne? Pistolet posiada na prawej okładzinie w trójkącie litery PW, czyli skrót od pistolet wojskowy. Z lewej strony znajduje się w trójkącie oznaczenie fabryki broni, czyli FB, a na zamku między datą a numerem seryjnym również jest wybite w trójkącie litery FB. Tego typu oznaczenia były wykonywane do końca 1949 roku. Po tym okresie zostały one usunięte i okładziny dostały taką mniej więcej formę, czyli znikły z niej oznaczenia literowe, zostały same prążki, a na zamku w miejscu też trójkąta FB pokazało się oznaczenie kodowe fabryki w Radomiu, czyli 11 w owalu. Jeżeli chodziłoby o sam pistolet, ten pistolet jest praktycznie rzecz biorąc identyczny jak tulski Tokariew wytwarzany w okresie II wojny światowej. No oczywiście jest dużo lepiej wykonany. Tutaj jeżeli chodziło o jakość wykonania, to zdecydowanie jest to, można powiedzieć, Mercedes, jeżeli chodzi w porównaniu do radzieckich wersji. Cóż więcej, pistolet wzorowany jest na 2 modelach broni Johna Mosesa Browninga. Zewnętrznie jest to model 1903, a sposób ryglowania lufy oraz mechanizm wewnętrzny, tutaj przy lufy, łożysko, są wzorowane na modelu 1911. Tokariew, jedyną rzecz, którą sam stworzył, to jest mechanizm kurkowo-uderzeniowy, ale o tym opowiem Wam, jak pokażę Wam, jak ten pistolet jest zbudowany przy jego rozbieraniu. Pistolet zasilany jest z jednorzędowego magazynka pudełkowego o pojemności 8 nabojów. Strzela amunicją 7,62×25. Jest to amunicja, która jest również jak gdyby tutaj klonem naboju 30 Mauser. Różni się od naboju 30 Mauser średnicą pocisku. Mauser ma średnicę 7,63, a Tokariew ma 7,62. Pozostałe wymiary są identyczne. Co do pistoletu. Pistolet działa w systemie single action, czyli nie ma samonapinania. Tutaj nie możemy, jak mamy rzucony kurek, nie możemy wykonać strzału. Nie posiada żadnego bezpiecznika zewnętrznego. Jedyną rolę bezpiecznika pełni taki tutaj ząb blokujący. Jak się go zaciągnie na pierwszy, to słychać takie kliknięcie. Nie wiem, czy to było słychać. I w tym momencie pistolet jest zablokowany. Nie możemy go ani przeładować, ani nacisnąć spustu. Żeby wykonać strzał, trzeba odciągnąć kurek do końca i wtedy można wykonać strzał. Pistolet dosyć duży, wykonany całkowicie ze stali. No, ergonomia jego taka typowa jak na lata 30., ale bardzo przyjemny, bardzo fajny klasyk. Warto mieć go w swojej kolekcji. Jeżeli chodziłoby o wymiary zewnętrzne, długość całkowita pistoletu to jest 195 mm, wysokość 134 mm, szerokość 27 mm, długość lufy 116 mm, długość linii celowania 156 mm, masa pistoletu z pustym magazynkiem to jest 854 g, z magazynkiem załadowanym 940 g. Nabój Tokariewa jest dosyć mocnym nabojem.
Jego prędkość początkowa wynosi 420 metrów na sekundę. Nabój charakteryzuje się bardzo dużą penetracją. Jest to bardzo silny nabój. Jeden z silniejszych nabojów pistoletowych. Zasięg skuteczny tego pistoletu określa się na 50 metrów. Jeżeli chodziło o przyrządy celownicze, muszka dosyć wąska, szczerbinka. Muszka jest zintegrowana ze szkieletem, nie ma możliwości jej tutaj regulacji. Szczerbinkę możemy przesuwać w poprzek osi broni i w ten sposób tutaj regulować położenie przestrzelin prawo lub lewo. Pistolet działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, czyli to się dzieje mniej więcej w ten sposób, że podczas strzału następuje cofnięcie mechanizmu razem z lufą. Ten ruch pozwala nam na, ta zwłoka, która tutaj powstaje podczas tego ruchu, pozwala na zredukowanie ciśnienia wewnątrz broni do bezpiecznego poziomu, a następnie zamek cofa się dalej do samego końca, wyrzucając łuskę, wracając z powrotem pobiera pocisk, nabój z magazynka, umieszcza go w komorze nabojowej, zabiera lufę i następuje zaryglowanie broni i broń jest gotowa do strzału. Jeżeli chodzi o manipulatory, to manipulatory mamy tutaj dźwignię zrzutu zamka oraz przycisk zwalniania magazynka. Broń jest przystosowana tylko dla strzelców praworęcznych. Nie ma możliwości przełożenia tych manipulatorów na drugą stronę broni. Język spustowy, dosyć wąski, niewygodny. No tutaj trzeba się do tego pistoletu przyzwyczaić. Generalnie strzelanie z tej broni jest dosyć trudne. Lufa chromowana, także tak mniej więcej ten pistolet się prezentuje. I zrzut zamka. Jeżeli chodzi o wyposażenie, standardowo pistolet był wyposażony w kaburę. Kabura skórzana, występowała w dwóch kolorach, czarnym lub brązowym, w zależności od rodzaju wojska, do której ten pistolet był przeznaczony. W kaburze pistolet mieścił się w ten sposób. Do tego jest miejsce na zapasowy magazynek, dodatkowy magazynek oraz tutaj są takie szlufki do wycioru. Wyciory były mosiężne lub stalowe. Także tak to mniej więcej wygląda, ja to zapnę. Tak wygląda pistolet w kaburze. Z tyłu kabury szlufki do założenia na pas oraz mamy uszy do przymocowania koalicyjki, czyli takiego wąskiego paska skórzanego, dzięki któremu można tą broń przez ramię przewiesić sobie na zewnątrz, jeżeli na przykład na płaszczu nie mamy pasa. Także tak wygląda mniej więcej ten pistolet w kaburze. Ja zmienię teraz ustawienie kamery i pokażę Wam, jak ten pistolet jest zbudowany. Przed rozpoczęciem rozbierania pistoletu należy upewnić się, że broń jest rozładowana. Magazynek tutaj jest wyjęty. Pistolet jest pusty. Możemy oddać strzał kontrolny, aczkolwiek w przypadku tego pistoletu niezalecane jest strzelanie na sucho, ponieważ może to uszkodzić iglicę. Pierwszą czynnością, jaką robimy przy rozbieraniu broni, musimy odblokować tutaj tą wsówkę. Najlepiej do tego użyć jest magazynka. Stopki magazynka przykładamy i delikatnie przesuwamy w tył, tak aby nie porysować broni. W tym momencie mamy odblokowany tutaj stworzeń, który jednocześnie jest elementem dźwigni zrzutu zamka. Przesuwając broń do tyłu, ten stworzeń nam powinien wypaść. Wypadł. I teraz tak, i teraz bardzo ostrożnie, ponieważ tutaj mamy taką dosyć długą sprężynę, która może nam wystrzelić. Najlepiej jest ją właśnie uchwycić w ten sposób, żeby ona nam tutaj nie wystrzeliła, ponieważ tutaj jest bardzo krótka żerć sprężyny, a sprężyna wchodzi tutaj do samego końca. I teraz delikatnie tą sprężynę przesuwamy, czy delikatnie tą sprężynę wyjmujemy. Co się nie zawsze udaje, ponieważ ona nie chce współpracować, jak widzicie.
O. Dobra, odblokowałem żerdź. O, i mamy tutaj sprężynę razem z żerdzią. Na końcu sprężyny jest sobie taka miseczka. Kolejnym elementem należy zdemontować łożysko lufy. Tutaj łożysko lufy jest takie samo jak w pistoletach Browninga, czyli przekręcamy o 90 stopni, przepraszam, o 180 stopni i wysuwamy łożysko lufy. I w tej chwili możemy lufę zdemontować z pistoletu, wysuwając ją do przodu. Tutaj należy położyć ten łącznik lufy i w tym momencie lufa została oddzielona. I tak wygląda lufa pistoletu wojskowego wzór 33. Lufa chromowana, posiada dwa pierścienie ryglowe, które są na całym średnicy lufy, na całym obwodzie lufy. Broda lufy wyposażona jest w łącznik, który realizuje przekaszanie lufy w płaszczyźnie poziomej podczas strzelania. Tutaj mamy komorę nabojową, podcięcie do pazura wyciągu. Lufa oczywiście gwintowana. Zamek. Zamek standardowy, można powiedzieć, tak jak w większości pistoletów. Wewnątrz tutaj znajdują się występy ryglowe, pazur wyciągu, zamocowany za pomocą kołka. Tutaj w środku jest widoczny koniec iglicy. Iglica jest zamontowana tutaj za pomocą też takiego kołka rozporowego, on jest nadcięty. Wystarczy go wybić i iglica jest uwolniona. Ja nie będę tej iglicy demontował, ale pokażę Wam, jak ona wygląda, gdyż mam iglicę zapasową. I tutaj mam właśnie taką iglicę od pistoletu Tokariewa. Tak wygląda iglica. Ten kołek, który mocuje ją w zamku, przechodzi właśnie przez ten tutaj kanał. Do tego jest oczywiście sprężyna. I tak mniej więcej wygląda iglica razem ze sprężyną. Dobra, no to mamy kwestię zamka. Jeżeli chodziłoby o szkielet. W szkielecie mamy mechanizm kurkowo-uderzeniowy. I ten właśnie mechanizm to jest jedyna, można powiedzieć, część tej broni, która została wymyślona przez pana Tokariewa. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Generalnie rzecz biorąc, pozwala ono na szybką naprawę broni. W momencie, kiedy ten mechanizm uległby awarii, wystarczy, tak jak widzicie, zdjąć zamek, wymienić podzespół i to wszystko złożyć. Kurek w środku ma sprężynę wewnętrzną. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj akurat jest tak to zrobione, że tej sprężyny nie widać zanadto. Co ciekawe, tutaj jeżeli wrócimy troszeczkę jeszcze chwilę do magazynka. Magazynek pudełkowy. W większości przypadków magazynki posiadają szczęki, które nam dosyłają, tutaj podają nam nabój do komory nabojowej. Najczęstsze uszkodzenie tych szczęk, jak magazynek nam gdzieś upadnie, gdzieś się zdeformuje, powoduje to, że broń się zacina. Około 70% zacięć jest spowodowane deformacją, uszkodzeniem magazynka. Jeżeli chodziłoby o magazynek do Tokariewa, do tetetki, czy PW wzór 33, on generalnie rzecz biorąc ma tylko takie delikatne zagięcia. Te zagięcia są po to, aby nabój nam po prostu nie wypadł z tego magazynka. Rolę szczęk magazynka pełnią te dwa wąsy, które są tutaj. Te dwa wąsy. To mniej więcej wygląda w ten sposób. I w momencie, kiedy zamek się cofa, wybiera nam nabój z magazynka i za pomocą prowadzenia tych dwóch wąsów nabój jest prowadzony do komory nabojowej. Uszkodzenie tych wąsów jest praktycznie niemożliwe, gdyż one są wewnątrz zamka. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo dobre rozwiązanie, zwłaszcza na polu walki, gdzie no, uszkodzenie magazynka nie jest trudno. Także bardzo fajna sprawa. Co dalej mamy, jeżeli chodziłoby o nasz tutaj szkielet? Kawał metalu na dobrą sprawę. Tutaj możemy jeszcze się pokusić o demontaż języka spustowego, ale nie będę go Wam demontował, bo wiązałoby się to z demontażem okładzin. Co istotne, co ciekawe generalnie w tym pistolecie.
Ten pistolet nie posiada żadnego połączenia gwintowego. Wszystkie połączenia, wszystkie elementy są montowane albo na sprężyny, albo na kołki, także tutaj nie ma żadnej śrubki, nie ma żadnej nakrętki. Też taka ciekawostka, jeżeli chodziłoby o ten pistolet. No dobra, postaram się go złożyć, czyli tak wkładamy tutaj i teraz tak, pierwsza sprawa lufa, następnie łożysko lufy, sprężyna powrotna, no i tutaj jest troszeczkę zabawy z tą sprężyną, żeby ją dobrze zamontować. No właśnie, ona nie chce zanadto współpracować. No już prawie, ale jak to mówią, prawie stanowi dużą różnicę. O, udało się. Także mam zmontowaną tutaj już sprężynę razem z żerdzią, lufa to wystaje i teraz nasuwamy zamek na szkielet. Po czym wkładamy dźwignię i następnie zamykamy tą zawleczkę. I tutaj też można posłużyć się magazynkiem. O. I pistolet jest zmontowany. Także tak on wygląda. To wszystko, co chciałem Wam opowiedzieć o pistolecie PW Wzór 33. Dziękuję za obejrzenie filmu i jeżeli film Wam się podobał, poproszę łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału. W kolejnym filmie pokażę Wam pistolet P64 Czak. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!